Witam serdecznie, bo tutaj musiałem się wcześniej pojawić, no bo jak tutaj jest, a cóż to za spóźnienie? Żadne spóźnienie, skoro o 19, no to jeszcze 13 minut w sumie do tego, żeby wystartować z tematem dotyczącym reinkarnacji i mojej osoby. No, ale myślę, że możemy zacząć troszeczkę wcześniej. Na pewno ktoś, kto będzie zainteresowany, jeszcze dotrze. Pominę sobie tą część dotyczącą reklamy pozycji dotyczącej świętego Pawła. Serdecznie polecam, w razie czego pod live'em jest namiar do mnie, można się odezwać. Tak jak w tej chwili dostałem bardzo fajne 2 maile dotyczące tego dogmatu o chrystologii. Poproszono mnie, żebym w następną sobotę, czyli robiąc drugą część, wziął i odniósł się do tych maili, to bardzo chętnie postaram się odnieść, bez najmniejszego problemu. A dzisiaj chciałem parę słów powiedzieć na temat kwestii związanych z reinkarnacją i skąd w ogóle wziął się ten pomysł, żebym tego live'a zrobił. Otóż mając wiele programów, czy można powiedzieć vlogów, czy jak to tam zwał, tak to tam zwał, pojawiały się jakieś tam kosmiczne komentarze wielu osób, między innymi kosmiczne komentarze, gdzie ktoś mi pisze, wali z grubej rury, że co ty mówisz, jesteś przeciwny, nie wiem, reinkarnacji albo coś, a przecież pierwsi chrześcijanie brali i wyznawali reinkarnację, potem Kościół wziął tam gdzieś od tego, odszedł i tak dalej, i tak dalej. No ale przecież pierwszy Kościół pierwotny uznawał reinkarnację. No ja powiem tak może, bardzo prosto. Ja bardzo lubię, jak gdzieś dzwoni, nie wiadomo w którym kościele dzwoni, nie wiadomo w ogóle o co kaman i tak dalej. No i dlatego też ten temat się pojawił. Będę wdzięczny, bo spora liczba osób się na początku pojawiła. Nawet nie wiedziałem o tym, że aż tyle się pojawi. Jak zalajkujecie, to zwiększymy zasięg. Będę wdzięczny za to. Więc pomyślałem sobie, że postaram się odnieść do tego tematu dotyczącego właśnie reinkarnacji pierwotnego Kościoła, żeby po prostu jakoś tak w sposób merytoryczny te kwestie przedstawić, żeby potem, no nazwijmy to szczerze, witam serdecznie wszystkich, nazwijmy to szczerze, żeby potem znowu jakiś oszołom mi nie wyskoczył i nie zrzucał, że pierwotny Kościół wyznawał reinkarnację, ale potem odszedł, więc Kościół zbłądził i tak dalej. Chciałbym ten temat po prostu wyjaśnić, żeby był jasno, merytorycznie pokazany. Po pierwsze, zacznijmy od czegoś takiego. Co to znaczy pierwotny Kościół? A kto to jest pierwotny Kościół? Zacznijmy od czegoś takiego, że pierwotny Kościół, to trzeba by uznać, że pierwotnym Kościołem jest Jezus Chrystus i apostołowie. Zacznijmy tak. Na temat wędrówki dusz ogólnie, to jak najbardziej brał i mówił judaizm. I judaizm mówi na temat wędrówki dusz, na temat tam narodzenia nowego i tak dalej, ale to jest judaizm. Podstawą jest również to, że wszyscy apostołowie, łącznie z Jezusem Chrystusem, byli Żydami. A co za tym idzie? Oni jak najbardziej znali przepisy judaizmu, znali zasady judaizmu, znali Torę, znali zwyczaje judaizmu. Każdy z nich to znał. Każdy, bo każdy z nich był Żydem. I pomimo tego faktu, że każdy z nich był Żydem, to absolutnie nikt z nich nie wypowiadał się na temat reinkarnacji. Jeżeli byłaby to w jakimś stopniu nauka tak istotna, która musiałaby stanowić centrum wyznania chrześcijańskiego, to na pewno na ten temat by powiedzieli. To bez dwóch zdań. To nawet nie ma nawet co na ten temat dyskutować. Natomiast no, najwyraźniej nie było to tak istotne, a poza tym jeszcze pamiętajmy o takiej rzeczy, że w momencie, kiedy oni stali się chrześcijanami, to przestali być wyznawcami judaizmu. I tyle w temacie. Przestali być wyznawcami judaizmu. Tak więc w
w Piśmie Świętym na temat reinkarnacji, popierania reinkarnacji nie ma absolutnie nic, czyli ten pierwotny Kościół, bo pierwotny Kościół to jest Jezus Chrystus i apostołowie. Pierwotny Kościół przede wszystkim, moi drodzy, wziął i nic absolutnie na ten temat nie mówił, że popiera reinkarnację. Co więcej powiem, święty Paweł jasno występował przeciwko takim naukom jak reinkarnacja, mówiąc ewidentnie, raz powiedziane umrzeć, a potem sąd, a nie jakieś tam wędrówki dusz. I święty Paweł, który po pierwsze był Żydem, po drugie z pokolenia Beniamina, po drugie był dodatkowo faryzeuszem, on na tym znał się i był nieźle bity i kuty na 4 łapy, więc jeśli on występował otwarcie przeciwko, no to coś na rzeczy musiało być. To jest tak tytułem wstępu, bo tutaj dodatkowo to jest pierwszy błąd logiczny, bo tam ktoś wie, że gdzieś tam dzwonią, nie do końca wie, w którym kościele, pierwotny Kościół, a przecież pierwotny Kościół to Jezus Chrystus i apostołowie i tak dalej. Natomiast druga sprawa, która jest ogólnie rzeczą bardzo też istotną, to oprócz tego, że pierwotny Kościół rzekomo tak mówił, to istnieją takie w komentarzach czasami durne stwierdzenia, że Kościół coś uznał, a potem się z tego wycofał. To znaczy, moi drodzy, ja nie do końca rozumiem, co to w ogóle za tekst jest, skąd on jest wzięty, ten tekst, szczerze mówiąc. Bo jeżeli Kościół coś uznał, to znaczy, że Kościół musiałby to uznać za naukę, czyli magisterium Kościoła, tak? Czyli albo synod, albo papież, albo sobór. Ktoś musiałby uznać to za kwestię związaną z, moi drodzy, oficjalną nauką Kościoła, a następnie musiałby się z tego wycofać. A nigdy nic takiego nie miało miejsca. Jak tam jakiś, nie wiem, pan Zenek czy pan Genek z podbudką z piwem siedział i coś tam może przebąkiwał raz czy drugi, to nie jest to oficjalne stanowisko Kościoła i to nie jest to, że Kościół czegoś naucza. Absolutnie takich rzeczy nie ma, tak? No ale tak, Chrystus mówił, Kościół jest w was, wy jesteście świątynią, a dziś to budynek z cegły. No zależy, czy piszesz Kościół przez małą literę, czy przez dużą literę. To jest ta różnica. Kościół przez małą literę jest budynkiem, Kościół przez dużą literę jest wspólnotą. Zależy, jak to piszesz ogólnie. Tak samo jak zresztą byśmy pisali kwestię Żydzi. Czy ja napiszę Żyd z małej litery, czy z dużej litery? Jedno będzie znaczyło wyznawcę judaizmu, drugie będzie znaczyło mieszkańca Izraela. Proste, nie? Tak samo Kościół i Kościół. To też jest inna sprawa. Natomiast do czego tylko zmierzam? Więc nigdy nic takiego nie miało miejsca. No i ktoś może powiedzieć, ale zaraz, są przecież jakieś tam nauki, gdzieś tam przebąkują na temat kwestii związanych z Orygenesem. Orygenes przecież też nauczał, Orygenes twierdził, że istnieje reinkarnacja i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym jak najbardziej do tych tematów też chciałbym usiąść, żeby podłączyć się pod Orygenesa na przykład, żaden problem. Już na samym wstępie powiem, że jest to kolejna bzdura, bo Orygenes nigdy nie mówił nic na temat reinkarnacji, natomiast Orygenes co najwyżej mówił na temat preegzystencji, a to jest całkowicie co innego. Reinkarnacja to jest co innego, preegzystencja to jest co innego, konkretnie, prawda? Ale chciałbym przejść i żebyśmy zrobili taki mały spacerek po wszystkich przede wszystkim tych kwestiach związanych z pierwotnym chrześcijaństwem i reinkarnacją, żebyśmy też mieli świadomość, jeśli ktoś będzie takie plut dyrdymały, to zawsze możecie go wziąć i ja na pytania będę na końcu odpowiadał, bo trudno, żebym wytrącał się i co chwilę odpowiadał na jakieś pytania, nie? Więc prawda jest ogólnie taka, że jak ktoś będzie gdzieś tam coś przebąkiwał,
to w związku z powyższym możecie go zawsze do tego live'a odesłać. Tutaj będą merytoryczne kwestie, tu jest też nauczanie soborów, dekretów, brewiariów idei, dogmatów, także sobie na ten temat ten spacerek krótki zrobimy. Myślę, że dosyć ciekawie będzie. A zatem przejdźmy sobie do całej historii. Niektórzy twierdzą, że wiara w reinkarnację właśnie została odrzucona przez Kościół, trudno powiedzieć, czy katolicki, bo wtedy nie było Kościoła katolickiego, protestanckiego i prawosławnego, tylko był Kościół chrześcijański. Dopiero na synodzie w Konstantynopolu w 543 roku, a w tym pierwotnym kościele była ona wyznawana powszechnie. No właśnie dlatego chciałbym przejść do tej tezy, która została w ten sposób postawiona. I chciałbym też powiedzieć, że, a w zasadzie może nawet i zadeklarować, że nie ma we mnie praktycznie żadnego takiego zapału polemicznego wobec wiary w reinkarnację wyznawanej przez niechrześcijan, ponieważ oczywiście reinkarnacja jest podstawą przykładowo buddyzmu czy hinduizmu, no i tam sobie jest i tam stanowi jakiś trzon tej religii i nie ma sprawy. I ja z buddystą czy z hinduistą no nie zamierzam na te tematy dyskutować, bo rozmawiamy na dwóch totalnie, kompletnie różnych płaszczyznach. Oni mają swoje założenia, chrześcijaństwo ma swoje założenia i tak dalej. Co więcej, powiem tak szczerze, że sądzę nawet, że w tych wiarach, na przykład buddyzm czy hinduizm, znalazło się wiele głębokich i tak naprawdę prawdziwych intuicji na temat tej duchowej sytuacji człowieka, bo tak by to można powiedzieć, i tak na przykład w tych wiarach dostrzegam wraz z przeświadczeniem, iż egzystencja człowieka przekracza granicę śmierci, natomiast nasze czyny, które są zarówno i dobre, i złe, idą za nami i można by tak powiedzieć, tak ogarniają nas coraz głębiej, niż tak naprawdę mogłoby nam się wydawać. W wierze w reinkarnację niektórzy ludzie znajdują, szczerze mówiąc, wyjaśnienie różnorodności ludzkich losów, jakieś tam szanse nawet czasami na przezwyciężenie tego zła, tej karmy, która całe życie idzie za nami. Gdzieś tam im się coś w życiu namotało, być może czasami nawet stało się z ich własnej winy. No i oni szukają ucieczki w tej właśnie reinkarnacji, w tej wierze w reinkarnację. Natomiast nie zmienia to postaci rzeczy, moi szanowni Państwo, że tak na dobrą sprawę my, albo w większości, przynajmniej ja mówię za siebie, dlatego temat jest reinkarnacja i ja jestem chrześcijaninem, więc tajemnicę mojej ludzkiej egzystencji staram się tak naprawdę zrozumieć w świetle tego słońca, które tą wiarę oświeca, a temu słońcu jest na imię Chrystus. No i otóż, jeśli można by tak ująć, w świetle tym słonecznym najczęściej okazuje się jak cząstkowe, można by powiedzieć jak cząstkowe, a niekiedy tak naprawdę mylące było to, co się widziało tak naprawdę w świetle takich, można by powiedzieć, kaganków. Oczywiście ja mam świadomość, że jeżeli jesteśmy w nocy i w nocy nie ma słońca i się pokaże taki kaganek ze światłem, no to on jest praktycznie, można by powiedzieć, bezcenny i tak naprawdę w nocy taki kaganek nam po prostu bierze, bardzo często ratuje nawet życie. Natomiast w momencie, kiedy ktoś uwierzył w Chrystusa, Syna Bożego, to ta noc przeminęła tak naprawdę, a szczerze mówiąc, jak to mówi Pismo Święte, przybliżył się dzień. No otóż, szczerze mówiąc, od Chrystusa dowiedzieliśmy się, że każdy człowiek jest, szczerze mówiąc, niepowtarzalną osobą, a tak naprawdę też moja cielesność nie jest jakąś tam zewnętrzną powłoką mojej duszy, ale szczerze mówiąc stanowi taką integralną, przeznaczoną częścią mojego człowieczeństwa. Tak na marginesie też, czytając Ewangelię, dowiedziałem się, że od Chrystusa, że oczywiście po śmierci również zmartwychwstanę. A jeżeli
ja zmartwychwstanę jako ja, to ma się to nijak i nie da rady tego pogodzić z doktryną reinkarnacji. I szczerze mówiąc, chrześcijanie bardzo wcześnie sobie uświadomili to. W społeczeństwie oczywiście starożytnym istniało przeświadczenie o wędrówce dusz, dlatego że to było po prostu niezmiernie popularne. Stały za tym takie autorytety jak przykładowo wielcy filozofowie, jak Pitagoras, jak Platon, do których później z biegiem czasu też dołączył Plotyn. Reinkarnację w ogóle wyznawano ponadto w rozpowszechnionych na początku ery chrześcijańskiej doktrynach gnostyckich, bo reinkarnację pielęgnowała bardzo gnoza, oraz szczerze mówiąc w wielu religiach misteryjnych, nie też w tych różnych pismach starochrześcijańskich, znajduje się wiele świadectw odcinania się od tej wiary. No i tak chciałbym zrobić taki przegląd tej literatury, szczerze mówiąc starożytnej, bo tak naprawdę moglibyśmy się przenieść pod koniec II wieku do takiej wypowiedzi Tertuliana, bo ten autor ostro przeciwstawiał się, szczerze mówiąc, doktrynie reinkarnacji. On dosyć ostro przedstawiał tą doktrynę reinkarnacji, wierze w zmartwychwstanie. To tak by to trzeba było ująć. Rozbudowywał przede wszystkim taki argument psychologiczny, który wskazywał na taką irracjonalność uprzedzeń do wiary w zmartwychwstanie, jakie żywią w ogóle ludzie, którzy bez trudu wierzą w dziwaczne i niewiarygodne, jak to twierdził oczywiście Tertulian, wyobrażenia reinkarnacjonistów, tak by to można było ująć. Poza tym tak naprawdę Tertulian widział ponadto z całą jasnością, że wiara w zmartwychwstanie broni prawdy o niepowtarzalności osoby ludzkiej, że ja to jestem ja, a nie, że ja to jestem jakaś, nie wiem, świnia, chomik, wczoraj byłem chomikiem, jutro ptakiem, a za chwileczkę będzie taka sytuacja, że nie wiem, będę kangurem, tak? No raczej to nie. No i to Tertulian otwarcie po prostu najspokojniej w świecie mówił i to wyraźnie podkreślał. Za lajki będę wdzięczny, tak jak mówię, dlatego że zwiększymy zasięg. No i chciałbym się w tej chwili powołać na taki tekst, spróbujmy przypatrzeć się takiemu tekstowi, który został zamieszczony przez Tertuliana w takiej publikacji jak Apologetyk. Zacytuję to. Gdyby jakiś filozof twierdził, po myśli Pitagorasa, że człowiek powstaje z muła, a wąż z kobiety, i gdyby wszystkie argumenty siłą wymowy do tego twierdzenia nakręcił, to czyżby nie obudził na nie zgody i wiary nie narzucił? Nie jeden pozwoliłby nawet wmówić sobie, że musi się od potraw mięsnych wstrzymać, żeby przypadkiem w pieczeni wołowej nie zjeść jakiegoś swojego pradziada. Ale kiedy chrześcijanin zapewnia, że z człowieka powstanie człowiek i więcej, z Gajusa powstanie znowu Gajus, to zaraz nie tylko ze zgromadzenia, ale do tego kamieniami tłum go wypędzi. Gdybyśmy chcieli pożartować, w jakie kto zwierzę miałby się przemienić, można by w wolnych chwilach odnaleźć u autorów wiele wypowiedzi na ten temat. Poprzestańmy jednak na obronie naszego twierdzenia, że daleko godniej jest wierzyć, że z człowieka znowu człowiek powstanie, ponieważ zaś podstawą powrotu jest postawiony przez Boga sąd, by wystąpić musi koniecznie ta sama osoba, która była przedtem, żeby otrzymać od Boga wyrok za zasługi dobre lub złe. Taki cytat znajdziemy w dziele Tertuliana Apologetyk, to jest 48 kwestia w tym dziele. W ogóle w podobnym też duchu rozprawiał się Tertulian z doktryną reinkarnacji w takim dziele O duszy. To dzieło niestety nie zostało jeszcze przetłumaczone na język polski, ale w innych językach możemy sobie przeczytać. Zachęcam, żeby zajrzeć do kwestii 31 do 35 tak naprawdę.
Myślę, że to jest dosyć bardzo ciekawe. No, oczywiście ten sam pogląd, ale w duchu znacznie mniej polemicznym, wyrażał współczesny Tertulianowi Minucjusz Felix, mianowicie on próbował przekonać współczesnych sobie pogan, że doktryna reinkarnacji powstała z jakiegoś takiego, można by powiedzieć, niejasnego i nawet wypaczonego przeczucia, iż zmartwychwstaniemy. Co się zaś tyczy zmartwychwstania, to sławniejsi z filozofów, najpierw Pitagoras, a przede wszystkim Platon, wypowiedzieli się niejasno i połowicznie, tutaj cytuję Minucjusza, uczą bowiem, że po rozwiązaniu więzów cielesnych dusze same w dalszym ciągu wiecznie istnieją i w inne, coraz to nowe ciała raz po raz przechodzą. Celem wykoślawienia prawdy dodają i to jeszcze, że dusze ludzkie wracają do bydląt, ptaków i dzikich zwierząt. Jest to twierdzenie godne niepoważnego filozofa, ale pozwalającego sobie na grube żarty autora mitów. Tak właśnie w dziele Octavius w 34 sekwencji podsumowywał Minucjusz Felix. Oczywiście bezpośrednią polemikę z doktryną reinkarnacji w tym samym mniej więcej czasie, pod koniec II wieku, przeprowadził biskup Lyonu, czyli święty Ireneusz, który został umęczony w roku 202 za wyznawanie wiary chrześcijańskiej. W księdze drugiej swojego olbrzymiego, naprawdę olbrzymiego dzieła, które nazywa się Adventus Heresis, czyli przeciwko heretykom. Tak naprawdę to dzieło do tej pory nie zostało jeszcze przełożone na język polski, a szkoda. Poświęcił temu tematowi obszerny 33 rozdział. W ogóle jest to jeden z 4 rozdziałów, w których Ireneusz rozprawiał się z gnostycyzmem Szymona Maga i Karpokratesa. To jest też takie ciekawe. Przeciwko wierze w reinkarnację święty Ireneusz wystawiał taki argument. Odnośnie tych dwóch, Szymona Maga i Karpokratesa, on mówił coś takiego. Ich pogląd o przenoszeniu się z ciała w ciało obalamy argumentem, że dusze nie pamiętają nic z tego, co było przedtem. Przecież dusza pamięta to, co podczas snu ujrzała w króciutkim momencie, w samej tylko wyobraźni. O ileż bardziej powinna by pamiętać te rzeczy, wśród których jakoby przebywała przez długie lata i przez cały ciąg poprzedniego życia. To też Platon, ów starożytny Ateńczyk, który jako pierwszy wprowadził ten pogląd, nie mogąc tego wytłumaczyć, wymyślił napój zapomnienia, sądząc, że ucieknie w ten sposób od tej trudności. Nie przeprowadzając żadnego dowodu, twierdzi apodyktycznie, iż dusze wchodzące w obecne życie, zanim jeszcze wejdą w ciała, piją napój zapomnienia podany przez demona czuwającego nad tym wejściem. I nawet się Platon nie spostrzegł, że popada w większą jeszcze trudność. Skoro bowiem napój zapomnienia może po wypiciu zamazać pamięć wszystkich wydarzeń, to skąd o tym wiesz, Platonie? Przecież teraz dusza twoja jest w ciele, a zanim w nie weszła, została napojona przez demona lekarstwem zapomnienia. Myślę, że jest to dosyć ciekawy cytat z dzieła Przeciwko heretykom autorstwa świętego Ireneusza. Oczywiście głównym jednak powodem, dla którego święty Ireneusz odrzucał reinkarnację, było takie przeświadczenie, że ciało nie jest czymś zewnętrznym wobec osoby ludzkiej, ale tak naprawdę ją współtworzy. Bo kiedyś napisał coś takiego. Podobnie jak każdy z nas otrzymuje utworzone przez Boga ciało, tak samo każdy ma swoją własną duszę. Bóg nie jest przecież tak ubogi, ani nie cierpi niedostatku, żeby nie był w stanie każdemu dać ciała i jego własną duszę. Tak naprawdę wywód kończy się takim wyznaniem wiary w zmartwychwstanie każdego człowieka w całej jego duchowo-cielesnej tożsamości. Oczywiście mógłbym powiedzieć, że nad wyraz takim interesującym świadectwem odrzucenia doktryny reinkarnacji
jest właśnie, pomijając już świętego Ireneusza, Tertuliana, Minucjusza Feliksa, o których mówiłem, święty Justyn, bo święty Justyn też był późniejszym męczennikiem za wiarę. On zmarł w 167 roku, czyli też mamy II wiek, i napisał takie dzieło, Dialog z Żydem Tryfonem. I tam w tym dziele opisywał historię swojego nawrócenia. Był oczywiście filozofem, wyznawcą platonizmu, przeświadczonym między innymi o prawdziwości reinkarnacji. No i takim momentem przełomowym w jego życiu była rozmowa ze starcem, który był wyznawcą właśnie Chrystusa. Otóż Justyn z całą pokorą relacjonuje, jak starzec ów odsłaniał punkt po punkcie całą niedorzeczność jego przeświadczeń na temat właśnie reinkarnacji. Polecam, żeby sięgnąć do Dialogu z Żydem Tryfonem. Jest to fantastyczna lektura. Trudno jest mi ten tekst przytaczać, bo jest on naprawdę bardzo długi, więc zanudziłbym was, więc ktoś, kto jest zainteresowany, niech sobie zapamięta Dialog z Żydem Tryfonem świętego Justyna i tam może sobie dużo ciekawych rzeczy pokazać, jak święty Justyn miażdży tą platońską naukę o reinkarnacji, pomimo faktu, że sam był filozofem i niegdyś wierzył Platonowi. Dzisiaj tak naprawdę jakby zmalała nieco wśród gorliwych chrześcijan świadomość, tak można by powiedzieć, konsekwencji, jakie z wiary w zmartwychwstanie wynikają dla naszego rozumienia samych siebie. Stąd też tak naprawdę zdarza się niekiedy, że idea reinkarnacji potrafi niektórych chrześcijan po prostu kusić, tak? No, można wstawiać takie bajki, że no Biblia ukryła coś, my lubimy takie tajemnice, Biblia coś ukryła, ktoś tam gdzieś tam wyrzucił, apostołowie jeszcze do tego nie doszli, ale ktoś nam to teraz właśnie objawił po prostu. No takie kity możemy wciskać. Jest to nader takie, szczerze mówiąc, kuszące, ale ja dalej pozostaję przy tym pytaniu, które wielokrotnie mi dawano w komentarzach, że rzekomo pierwotny Kościół wierzył w reinkarnację, ale następnie ją ogólnie wyrzucił. Dlatego właśnie ja podaję autorów chrześcijańskich, pierwotnych ojców Kościoła, patrystykę, bo już doskonale wiemy, że ani Jezus o tym nie mówił, nie popierał reinkarnacji, ani apostołowie, którzy byli Żydami, ani nawet święty Paweł, który był faryzeuszem, ani nawet nikt, kto był w II wieku, po prostu jako pierwotny Kościół, czyli okres patrystyki. No ale wróćmy sobie dalej do tego tematu. Więc pierwsi chrześcijanie, no tak w każdym razie można by wnioskować z ich pism jaśniej niż my, rozumieli sens wiary w zmartwychwstanie, no bo narażali własne gardło, tak naprawdę mogli skończyć na arenie i chroniło ich to tak naprawdę przez uleganie obcym jakimś Ewangeliom, wyobrażeniom na temat pośmiertnego losu człowieka. Zresztą święty Paweł też mówił w liście do Galatów na samym początku, choćby ktoś głosił wam inną Ewangelię od tej, którą tu widzicie, i choćby był to sam anioł z nieba, niech będzie przeklęty. Nie ma dyskusji, że coś innego jest niż ta Biblia, którą my posiadamy. Więc sięgnijmy sobie do Atanegorasa Zaten. To taki jeszcze jeden z pisarzy chrześcijańskich z II wieku. On napisał taką rozprawę zatytułowaną O zmartwychwstaniu umarłych. Pozwolę sobie na cytat 15 punktu z tej rozprawy. Cała w ogóle natura ludzka zbudowana jest z nieśmiertelnej duszy i z ciała, które zostało zespolone z duszą w akcie stworzenia. Bóg nie udzielił oddzielnie tego stworzenia, egzystencji całego życia, naturze samej duszy i oddzielnie naturze ciała, lecz przyznał te dary ludziom zbudowanym z obu elementów, aby te same elementy, z których ludzie powstają i dzięki którym żyją, po zakończeniu życia doszły do jakiegoś jednego i wspólnego celu. Tym, kto otrzymał umysł i rozum, jest cały człowiek, a nie sama tylko dusza. A zatem człowiek zbudowany z elementów musi trwać zawsze. Nie może jednak przetrwać, jeśli nie zmartwychwstanie.
Rzecz jasna oczywiście, to jest koniec cytatu, rzecz jasna by powiedział, że przy takim rozumieniu człowieka, no po prostu nie ma miejsca na pomysły związane z reinkarnacją. I myślę, że to jest odpowiedni moment, żebyśmy sobie dotarli przede wszystkim, moi drodzy, do postaci, która ma takie dźwięczne imię jak Orygenes, gdzie każdy będzie wciskał, że o reinkarnacji mówił, że o reinkarnacji ogólnie mówił Orygenes. Orygenes nie mówił o reinkarnacji, tylko mówił o preegzystencji. Preegzystencja zakłada coś takiego, że człowiek istniał zanim się narodził i potem wcielił się w człowieka i tyle. I na tym koniec, szanowni państwo, na tym koniec, a nie, że on sobie żył gdzieś tam, wcielił się w człowieka, tak, a następnie zmarł i następnie sobie w krowę się wcielił, albo w świnię, albo nie wiadomo w co jeszcze, albo w ptaka, tak? Tak naprawdę, nie? Orygenes twierdził, że istnieje preegzystencja, za co dostał po łbie, a nie, że istnieje, szczerze mówiąc, reinkarnacja, ale zaraz sobie do Orygenesa przejdziemy. Orygenes jako wielki teolog z pierwszej połowy III wieku, którego błędną naukę w sumie na temat preegzystencji dusz potępił synod w Konstantynopolu z 543 roku, moi drodzy, zwalczał doktrynę reinkarnacji. Orygenes zwalczał reinkarnację, twierdził natomiast, że istnieje preegzystencja. Napisał kiedyś nawet takie dzieło apologetyczne, które zatytułowane zostało przeciw Celsusowi. No i w 75. punkcie tego dzieła powiada, zostawiwszy na boku tak naprawdę troskę o jakąś tam wytworność języka, pisze coś takiego: leczmy tych, którzy cierpią na głupią wiarę w reinkarnację. Natomiast w 30. punkcie tego dzieła pisze: nie wierzmy w wędrówkę dusz, ani w to, że dusze wchodzą w ciała nierozumnych zwierząt. Tak więc, jak widzimy, Orygenes starał się wyznawać w całej rozciągłości biblijną naukę i biblijną wiarę w zmartwychwstanie ciał. Bezpodstawnie, on między innymi cytował w 32. punkcie coś takiego: bezpodstawnie przypisuje nam Celsus stwierdzenie, że nie posiadamy nic lepszego i cenniejszego niż ciało. Wyraźnie przecież mówimy, że dusza, zwłaszcza dusza rozumna, jest cenniejsza od wszelkiego ciała, albowiem właśnie dusza, a nie ciało, posiada pieczęć odciśniętą na obraz Stworzyciela. Skoro Celsus nam zarzuca, że tęsknimy do ciała, to niechaj się dowie, że tęsknimy do wszystkiego, co Bóg obiecał sprawiedliwym. Pożądamy zatem i spodziewamy się zmartwychwstania sprawiedliwych. Tak pisze w 49. punkcie swojego dzieła apologetycznego przeciwko Celsusowi. Oczywiście faktem jest, że Orygenes nauczał o preegzystencji dusz, jak już wspomniałem, i za pomocą tej doktryny usiłował wytłumaczyć różnice w możliwościach duchowych i moralnych, jakie istnieją między ludźmi. Tak naprawdę on sądził, że broni w ten sposób prawdy o sprawiedliwość Boga, natomiast nie zauważył, że niszczy prawdę o człowieku, jaka wynika z wiary w zmartwychwstanie. Oczywiście ta opinia Orygenesa autorytatywnie została odrzucona, jak już wspomniałem, w roku 543 na synodzie w Konstantynopolu. Tak naprawdę nigdy za specjalnie nie stanowiła ona poważniejszej pokusy dla Kościoła. Zdecydowanych krytyków tej opinii można by znaleźć wśród naprawdę najbardziej żarliwych zwolenników teologii Orygenesa, bo mógłbym tutaj wspomnieć przykładowo o Porfiriuszu. Porfiriusz żył w latach 232-304. To był chyba ostatni tak naprawdę wybitny filozof pogański czasów starożytnych i on wprowadził taką znamienną poprawkę do doktryny o reinkarnacji. On twierdził, że dusze po śmierci wracają tylko w ciała ludzkie, natomiast nigdy nie wracają w ciała zwierzęce. Oczywiście ojcowie Kościoła
z satysfakcją odnotowywali tą zmianę. No nie zmienia to jednak ich negatywnego stosunku do całej doktryny. Przykładowo święty Augustyn, żyjący na przełomie IV i V wieku, tak się odnosił do tej nauki Porfiriusza. Cytuję. Według pism Platona dusze ludzkie po śmierci wracają do ciał i to nawet do ciał zwierzęcych. Porfiriuszowi jednakże słusznie się to nie podobało. Był przekonany, że dusze ludzkie powracają wyłącznie do ciał ludzkich, naturalnie nie do tych, które opuściły, lecz do innych, do nowych. Wstydził się zapewne uwierzyć w tamto pierwsze, nie mogąc się pogodzić z myślą, że matka obrócona może być w mulicę i miałaby wozić swojego syna. Nie wstydził się zaś uwierzyć w to drugie, nie biorąc pod uwagę, że matka obrócona w młodą dziewczynę może poślubić syna. Tak między innymi pisał święty Augustyn w Państwie Bożym w 10 rozdziale, w 30 upuście tego 10 rozdziału. No i święty Augustyn mówił również, że o ileż piękniej wierzyć w to, że dusze raz tylko przychodzą do własnych ciał, niż w to, że tylekroć wracają do ciał różnych. No oczywiście, skoro już jesteśmy przy świętym Augustynie, to jeszcze chciałbym przypomnieć tak naprawdę coś, co święty Augustyn sądził na temat platońskiej teorii reminiscencji, którą próbują dzisiaj tak naprawdę odgrzewać niektórzy współcześni zwolennicy reinkarnacji. On pisał coś takiego. Platon, ten sławny filozof, usiłuje przekonać nas, że dusze żyły już tutaj, na ziemi, zanim jeszcze złączyły się z ciałem. Stąd jego zdaniem pochodzi, że poznanie jest raczej przypominaniem sobie rzeczy już znanych niż poznawaniem rzeczy nowych. Opowiada na przykład, że jakiś chłopiec, któremu stawiano pytania z zakresu geometrii, odpowiadał jak wielce doświadczony mistrz. Nie należy chyba wierzyć temu, że Pitagoras Samos pamiętał pewne rzeczy tego rodzaju, poznawszy je przedtem z doświadczenia w czasie jednego z pobytów na ziemi w innym ciele, albo temu, co inni opowiadają, że im się przydarzyło. Są to kłamliwe wspomnienia, podobne do tego, czego najczęściej doświadczamy w marzeniach sennych, gdyż powiedzieli chociaż tego aniśmy czynili, ani mówili. Zdarza się, że takie sny nawiedzają ludzi nawet na jawie. Do tego przyczyniają się złe i kłamliwe duchy, którym zależy na budzeniu takich fałszywych mniemań o wędrówce dusz, ażeby ludzi w błąd wprowadzać. To znajdziemy w dziele świętego Augustyna zatytułowanym O Trójcy Świętej, rozdział 12, ustępy 15 i 24. Oczywiście szczerze powiem, że tego typu świadectwa mógłbym cytować wiele. Sądzę jednak, że przytoczone przeze mnie tutaj teksty wystarczą, żeby można było sobie wyrobić opinię na temat jakichś durnych komentarzy czy durnych tez, że pierwotny Kościół popierał i wierzył w reinkarnację, a następnie ją po prostu odrzucił, moi drodzy, dlatego że taka jest ogólnie prawda, taka jest, moi drodzy, ogólnie prawda, że no, w internecie wrzucają jakieś pierdoły, a ktoś, kto tego nie weryfikuje, to potem to powiela i nawet na jednym czy na drugim live, jeżeli ja coś odnosiłem się do kwestii reinkarnacji, to ja słyszę, że ktoś mi mówi, że nie, ale pierwotny Kościół tam robił, mówił, ale ja mówię, pokaż mi dokładnie, gdzie to było, jaki synod, jaki sobór, gdzie to było, podaj mi oficjalną naukę Kościoła, ja jestem chętny do dyskusji, nie ma sprawy, no pokażę, no i czekam do tej pory i się doczekać nie mogę, ale wróćmy sobie jeszcze do Orygenesa, do 534 roku, chciałbym przytoczyć właśnie synod konstantynopolski. To mamy coś takiego, stwierdzenie z tego synodu konstantynopolskiego z 543 roku. Orygenes, jak wielu pionierów, wysunął w dziedzinie teologii niebezpieczne teorie nie dające się pogodzić z wiarą, na przykład o preegzystencji dusz i o ostatecznej naprawie wszechrzeczy, czyli apokatastazis, tak to się ładnie nazywa, które ma nastąpić przy końcu świata. Już pod koniec IV wieku powstały dyskusje na temat jego nauki, walka między innymi Hieronima przeciw Rufinowi. Orygenizm
głoszony przez mało doświadczonych uczniów, szczególnie wśród mnichów palestyńskich, którzy podawali hipotezy genialnego teologa jako pewniki, natknął się na sprzeciw prawowiernych teologów. Słynny opat palestyński święty Saba udał się do cesarza Justyniana, aby uprosić dekret potępiający. Justynian wydał 9 anatemazmów, czyli anatemasit, czyli po prostu niech będzie wyklęty, czyli klątw, w 543 roku przeciw twierdzeniom orygenistów. No i na skutek tego Wigiliusz potępił Orygenesa. To zostało zawarte w 543 roku w kanonie 8, cytuję: jeśli ktoś mówi lub sądzi, że moc Boga jest ograniczona i że Bóg stworzył tylko to, co mógł ogarnąć, niech będzie wyłączony ze społeczności wiernych, czyli NBW, niech będzie wyklęty. Bardzo prosto. A 543 rok powiedziałem, natomiast do tematu związanego z Orygenesem powrócono również na 5. Soborze Powszechnym, czyli II Soborze Konstantynopolitańskim, 10 lat później, czyli w 553 roku, i tam mamy taki zapis tego typu. Ponieważ nie ustawała akcja monofizytów, przeto cesarz Justynian pod wpływem Teodora Askidasa, biskupa Cezarei w Kapadocji, chcącego odwrócić uwagę cesarza od orygenistów, zwołał sobór powszechny, a nie, co ja mówię, to nie to, przepraszam bardzo, pomyliło mi się, nie chodzi mi o drugi sobór konstantynopolski, ale z powrotem wróćmy do tego dekretu Justyniana z 543 roku właśnie. I co mamy w tym dekrecie? Te dwie klątwy, które Justynian rzucił na Orygenesa, brzmią tak. To w 11 punkcie tego dekretu znajdziemy. Jeśli ktoś mówi albo sądzi, że dusza Pana przedtem istniała i złączona była ze Słowem Bożym przed wcieleniem i narodzeniem dziewicy, niech będzie wyklęty. I to jest słusznie, bo jeżeli Bóg, Jezus Chrystus, był w pełni Bogiem i w pełni człowiekiem, to musiałaby istnieć preegzystencja Jezusa Chrystusa też, tak? Logiczne, więc tak nie było, bo skoro był w pełni Bogiem i w pełni człowiekiem, a był w pełni człowiekiem i nie istniała preegzystencja, w jego przypadku to nie istniało w przypadku człowieka również. Natomiast druga klątwa, jeśli ktoś mówi albo sądzi, że ciało Pana naszego Jezusa Chrystusa najpierw zostało ukształtowane w łonie świętej dziewicy, a potem złączyło się z nim jako Bóg Słowo i dusza, jakoby już przedtem istniejąca, niech będzie wyklęty. To są te ciekawsze klątwy, które zostały rzucone na Orygenesa. No i moi szanowni, kochani słuchacze, przedstawiłem wam pierwsze nauczanie Kościoła i pierwszych chrześcijan. Pierwszych chrześcijan, którzy byli przede wszystkim Jezus Chrystus był pierwszym chrześcijaninem, apostołów 12, potem 72, wszyscy byli pierwszymi chrześcijanami, wszyscy, kompletnie. Dalej przejechałem przez I wiek nauczania, II wiek nauczania, III wiek nauczania i moi drodzy, no nie znalazłem tego, żeby pierwsi chrześcijanie wierzyli w reinkarnację. Nic takiego nie znalazłem. Natomiast dalej mówię, jestem gotowy na dyskusję i na rozmowy. Naprawdę jestem gotowy, żeby przedstawiać mi argumenty konkretne, merytoryczne. Jeżeli ktoś wali w chrześcijaństwo, ja mówię, nie mam nic do buddyzmu, nie mam nic do hinduizmu, gdzie reinkarnacja jest ich podstawą. Natomiast szczerze wam powiem, nie lubię i nie trawię takiego pieprzenia głupot, za przeproszeniem, bo to już brzydko się nazwę, że ktoś, kto niewiele wspólnego ma z Kościołem albo z dogmatami, sadzi jakieś kity w postaci takiej, że pierwsi chrześcijanie wierzyli w reinkarnację, ale potem jakoś nagle, nie wiem, im to przeszło. I jeszcze mówi, że to była oficjalna nauka Kościoła. No to po prostu miazga jakaś, szczerze mówiąc. Cieszę się, że tyle osób się pojawiło, jest jeszcze troszkę, będę wdzięczny, jeśli lajki się pojawią, jak ktoś się spóźnił, można jak najbardziej wziąć i od początku przesłuchać, bo live będzie oczywiście zapisany.
Jak ktoś będzie słyszał z was jakieś bzdury właśnie na temat tego, że pierwsi chrześcijanie wierzyli w reinkarnację, tylko potem zmienili zdanie, w ogóle nie, takie głupoty będziecie słuchać, odsyłajcie do tego live'a, podsyłajcie linki z tego live'a znajomym. Ja cały czas, moi drodzy, biorę i szczerze mówiąc, czekam na argumenty, ale naprawdę czekam na merytoryczne argumenty, a nie, że ktoś mi wyskoczy jak gumka z majtek i powie, a tak jak Platon, a bo tam był jakiś gościu matematyk, a potem jako dziecko rozwiązywał te zadania, o to jest dowód na reinkarnację. To nie jest żaden dowód na reinkarnację, bo tak naprawdę prawda jest jedna. Pytanie polega na tym, w co człowiek, i nie lubię tego słowa używać, ale w co człowiek musi wierzyć jako chrześcijanin, albo inaczej nazwę, powinien wierzyć jako chrześcijanin. Przede wszystkim w dogmaty, w credo, w wyznanie wiary, w dogmaty. Tam nie ma ani słowa o reinkarnacji, ani słowa. Absolutnie. W niektóre rzeczy nie musi wierzyć. Absolutnie. W co na przykład nie musi wierzyć? No nie musi wierzyć na przykład w relikwie. Relikwie nie są żadnym dogmatem. Pomagają ci, stary, idą do ciebie, dają ci więcej siły, dzięki nim się bardziej przybliżasz do Boga. Nie ma sprawy. Nie podobają ci się? Też nie ma sprawy. To nie jest żaden problem. To nie jest żaden problem. Relikwie nie są dogmatem. Natomiast ostatnio też wdałem się w dyskusję z takim jednym pajacem, który twierdził, że to, co powiedział synod jakiś gdzieś tam, też wie, że dzwonią, nie wie w którym kościele, w ogóle absolutnie. Cieszę się, że tyle osób pojawiło się na tym live'ie dzisiejszym i cieszę się w ogóle, że się taka dyskusja wywiązała. Ja tu zaraz muszę do początku dojść, ale to musiałbym na godzinami brać. Tak naprawdę. Chrystus mówił, że Kościół jest święty, to byliśmy. Pozdrawiam wszystkich. Uważa pan, że książki Newtona mogą być trochę podkoloryzowane, bo wiadomo, że one sprzedały się w innych egzemplarzy? Wiele książek może być podkoloryzowanych. No wiele rzeczy jest w życiu podkoloryzowanych. 2 lata pseudo choroby też były podkoloryzowane. Ja sobie 5 ogromnych fal przeżyłem i gra gitara i żyję dalej. Następnie, najlepszy przykład podkoloryzowania, to wam powiem. Od 400 chyba dni słucham w telewizji kwestii związanych z takim głupim gadaniem, że uchodźcy z Ukrainy. Przez 400 dni mówię, nie są to żadni uchodźcy, żaden z nich nie ma statusu uchodźcy. Status uchodźcy zakazuje pracy i nakazuje powrót po ustaniu konfliktu. Nikt z nich nie ma statusu uchodźcy, więc nikt z nich pod względem prawnym nie jest uchodźcą. I co się dzieje? Plują na mnie, krzyczą i tak dalej. Parę dni temu Unia Europejska, której nie szanuję, nie trawię, nie cierpię, mówi tak, Polska ma przyjąć jakichś tam uchodźców z Afryki. Polski rząd, banda oszustów, zaczyna się burzyć i mówić, no zaraz, jak to, myśmy przyjęli tylu z Ukrainy? Przepraszam bardzo, a kto z tych z Ukrainy ma status uchodźcy? Kto z nich ma status uchodźcy? Nikt. Wpuściliście Ukraińców do Polski i nikt z nich nie ma statusu uchodźcy, a bezczelnie kłamiecie ludziom, że to są uchodźcy. Tak samo jak kłamaliście 2 lata wcześniej, że jest straszliwa, niesamowicie choroba. Ale wszystko ma swój czas. Także wszystko to jest podkoloryzowane, się sprzedaje. Wracając do tematu. Kościół święty, ale księdza to tylko ludzie. No Jezu, Kościół święty. No ja powiem bardzo prosto. Kościół jest święty świętością swoich grzeszników. Jakie społeczeństwo, takie duchowieństwo. Najpierw się walczy, rozpieprza się umysły młodych ludzi, rozwala się seksualnie umysły młodych ludzi, a potem wielkie ura-bura, że któryś ksiądz coś zrobił. No księża nie biorą się z kosmosu. Jakie społeczeństwo, takie duchowieństwo. Zadbajcie o młodych, Kościół. To, co święty Augustyn mówił, kiedy Wandalowie oblegali Hippony. On powiedział, narzekacie na czasy, a czasy to my. Bądźcie lepsi, i czasy będą lepsze. Prosta piłka. I tyle. Dobra. Czy pracował pan kiedyś? Kiedyś miałem niechlubny okres życia, żeby pracować w PSB Bytom. Tak, taka prawda jest. Kiedyś tam funkcjonowałem, natomiast nie mam zbyt miłych wspomnień z tą pracą, powiem szczerze, ale to już jest inna sprawa.
ile ma pan tematów zaplanowanych do przodu, jeśli chodzi o live, czy jeśli chodzi o filmy na kanale? Jeśli chodzi o filmy na kanale, to do połowy marca codziennie będą wpadały. Jeśli chodzi o live'y, to mam kwestie związane z tym, że pewien schemat mam tych pytań, ale nie mam na przyszłość jakoś tak zrobionych, natomiast istnieją właśnie live'y dla wspierających. Jeśli ktoś ma pomysły, żeby jakiś temat poruszyć, a jest w gronie wspierających, może jak najbardziej złożyć kwestie pomysłu i taki live na pewno się z inicjatywy wspierających pojawi. Ja też wiem, że istnieje reinkarnacja. No, jak jesteś wyznawcą hinduizmu czy buddyzmu, nie ma sprawy. Gorzej jak jesteś chrześcijaninem i twierdzisz, że istnieje reinkarnacja. No i to gratuluję. To gratuluję i chętnie bym się nauczył, jak to powiązać ze sobą chrześcijaństwo. Inne wzmianki o reinkarnacji. Bo wiecie, na czym polega cały dowcip z reinkarnacją? Cały dowcip z reinkarnacją, moi drodzy, polega na tym, że ludzie, którzy wciskają reinkarnację, oni nie chcą powiedzieć, że być może istnieje reinkarnacja. Oni chcą, żeby reinkarnacja stała się podstawą chrześcijaństwa. A to nie stanie się nigdy. Nigdy. Reinkarnacja jest podstawą buddyzmu, hinduizmu, ale absolutnie nie jest i nie będzie podstawą chrześcijaństwa, bo tego się nie powiąże w żadnym calu i nikt w chrześcijaństwie o tym nie nauczał. W sposób jakiś, przynajmniej oficjalne stanowisko Kościoła na ten temat nie istniało. Jakieś tam ruchy gnostyckie coś tam popiardywały, ale to tam oni sobie tam coś tam tworzyli, no nie, ale to nie było chrześcijaństwo w sensie oficjalnej nauki Kościoła katolickiego czy chrześcijańskiego wówczas, nie? Nauka została zmieniona, wycięta. No, ja bardzo lubię takie tematy i bardzo lubię takie argumenty. To ja bardzo bym prosił, żeby podać kto, gdzie wyciął i jak, a nie jakieś takie bzdury, znowu wracamy do pierdół. Ja to wiem, jak ten minister rolnictwa. Ja wiem, kto na tym zarobił, ale nie powiem, nie? No. Ja to wiem, ja to na pewno wiem. Są dowody, tak? No proszę, czekam cały czas, przedstawcie mi te dowody, gdzie kto wyciął tą naukę, gdzie była oficjalna nauka Kościoła. Przedstawiłem wam i jeżeli ktoś chce dyskutować, to proszę o merytoryczne argumenty. Bardzo chętnie, a nie jakieś popierdółki innego typu. Merytoryczne argumenty, gdzie w Kościele katolickim nauczanie Kościoła katolickiego czy chrześcijańskiego, pierwszego Kościoła, oficjalne stanowisko Kościoła było popierające reinkarnację, kto to popierał, gdzie to ogłoszono, kiedy się z tego wycofano, bo bardzo proszę o merytoryczne argumenty, a nie, że ja to wiem, ale nie powiem, ja wiem, ale gdzieś tam to, no wiecie, taka rozmowa jak z dupą w nocy, nie? Po prostu, delikatnie mówiąc. Także tak to powiem. Ja bardzo chętnie czekam na merytoryczne argumenty, ale merytoryczne argumenty oznaczają, podajemy gdzie, co, jak, a nie, że ktoś tam, jakiś synek do mnie przyszedł i synek pamiętał, co zrobiła jego babcia, albo nie wiadomo co, tak? No to może nie wiem. Poza tym jeszcze inna sprawa odnośnie reinkarnacji, moi drodzy, to pytanie, jak my ujmiemy reinkarnację. Jeżeli reinkarnację ja bym ujął, że reinkarnacja to jest przekazanie pewnych rzeczy z jednego człowieka na drugiego, to w takie coś, to ja gotów jestem, szczerze mówiąc, uwierzyć, bo przecież istnieje przekazywanie, ja tam genetykiem nie jestem, ale jakichś genów przykładowo i możemy powiedzieć, że nie wiem, wnuk jest bardzo podobny do dziadka, coś zostało przekazane, albo nie wiem, była sytuacja, że matka była bardzo muzykalna i urodziło się dziecko, które też było bardzo muzykalne, prawda? Na przykład, no tak, no takie rzeczy się zdarzają. Ale jeśli tak ujmiemy, że na tym miałaby reinkarnacja polegać, to tak, ale jeżeli ujmujemy, że ja teraz na przykład, nie wiem, startuję, ja umieram, a za chwilę się urodzę jako skowronek albo się, jako skowronek zdechnę, bo mnie kot zje i będę psem husky i będę mojego syna ciągnął w wozie, tak jak to mówił bodajże Augustyn, to wiecie, no raczej to no nie tędy droga tak naprawdę, nie? Pańskie ja jako ja, znaczy kto? Pana ciało, przecież Pan jako świadomość po śmierci może nadal trwać. No po śmierci oczywiście, że jak najbardziej, po śmierci jak najbardziej.
życie jest tylko pewnym etapem człowieka, tak? Tak samo jak istniało życie przed narodzeniem, bo przecież tak samo byłem w brzuchu mojej mamy, czułem przykładowo, odczuwałem pewne rzeczy, to potem nastąpi. Bardzo mi się podoba taki jeden mem, jak jest ciąża i ciąża bliźniaków jest, no nie? Jest ciąża bliźniaków, tam jest 2 takich nienarodzonych dzieci i ten jeden mówi do tego drugiego dziecka, ty, a wiesz, że podobno tam dalej jest inne życie, no nie? A on mówi, a daj mi spokój, ja jestem ateistą, nie wierzę w takie rzeczy. Nie? To jest bardzo podobna rzecz, jeżeli ktoś wierzący powie, ty wiesz, że jak umrzesz, to będzie dalej życie inne, a daj spokój, ja w tym nie wierzę, bo ja jestem ateistą, nie? Tak to nazwijmy. Chociaż on tak naprawdę nie wie, że nie istnieje ateista, może być co najwyżej antyteista. To jest oddzielna bajka. To jest inna sprawa. Skąd Kościół głosi, że życie jest tylko jedno? Z Biblii. Święty Paweł powiedział, raz powiedziane umrzeć, a potem sąd. Koniec. Kościół chrześcijański opiera się na Biblii, w Biblii jest to jasno powiedziane. Bardzo prosto. A później dalsze kwestie, które wypowiada się między innymi na temat reinkarnacji, to już jest teologia dogmatyczna, gdzie na pewno parę spotkań dogmatycznych zrobimy na temat dogmatów o eschatologii, czyli o życiu po śmierci i tak dalej. To w tych live'ach sobotnich na pewno eschatologia się pojawi, to wam gwarantuję. Także tak to jest. Mówię, jakbym miał teraz się podłączyć pod wszystkie Jezus nie wie, że jest chrześcijaninem, bo nie, może inaczej, Jezus być może ogólnie, Jezus nie wie, że jest chrześcijaninem, nie, po prostu Jezus przede wszystkim nie tworzył, czy on tworzył? Jezus przyszedł po to i mówi oficjalnie, Jezus przyszedł po to, aby się pisma wypełniły, czyli żeby po prostu Stary Testament się wypełnił. I Jezus chciał Żydom jako narodowi wybranemu pokazać, że on jest tym wypełnieniem Starego Testamentu. Natomiast Żydzi to nie uwierzyli inni, znaczy chodzi mi o judaizm, o faryzeuszy, saduceuszy, uwierzyli jego apostołowie, którzy byli Żydami, i następnie stworzyli wspólnoty, które wyznawały wiarę w Jezusa Chrystusa. Oczywiście, że Jezus nie wie, że jest chrześcijaninem. No Jezus miał świadomość pełną, że to, co on powie, to zmieni świat, bo gdyby tej świadomości nie miał, to by nie szedł umrzeć na krzyżu. To jest inna sprawa, ale o tym to można by sobie jeszcze, może właśnie w sobotę na temat chrystologii jeszcze parę słów powiemy. Panie Arturze, Biblię pisali ludzie mogą się mylić. Oczywiście, że Biblię pisali ludzie, mogą się mylić i ja ci powiem nawet więcej. I ludzie piszący Biblię również się mylili. I czego jest najlepszy dowód? To jest to, co ja zawsze powtarzam, jak krowie na rowie, że nie wystarczy cytować durnie Biblię, tylko Biblię należy rozumieć. Ale znajdzie się jakiś tępy pałąk, który weźmie Biblię i powie, a tu w Biblii jest napisane, że w tym roku to było coś tam, a nie, bo historycy powiedzieli, że to był inny rok, a to znaczy, że Biblia kłamie. No bo kurna, tępy jesteś jak but. Tak, Biblię pisali ludzie z tej perspektywy ogólnie, którą widzieli. Jeśli był to król, a był nim Salomon i były pisane, na pewno ta księga miała inny wydźwięk i inne spojrzenie. Jeśli autorem innej księgi przykładowo był Amos, przykładowo chłop, on też miał inną perspektywę. Każdy pisał tak, jak to widział. Inaczej będzie widział to profesor, inaczej będzie to widział człowiek po zawodówce. W związku z tym istnieją pewne niedociągnięcia. Dlatego zawsze mówię, tłumaczę jak krowie na rowie. Biblii się nie cytuje, nie wyciąga się po prostu, nie, cytatów, tylko Biblię należy rozumieć. Biblię należy rozumieć, zwyczaje żydowskie. Po co w ogóle w Biblii u chrześcijan jest Stary Testament? A na kij ten Stary Testament jest w Biblii? Przecież Stary Testament to są rzeczy dla judaizmu, a nie dla katolicyzmu albo chrześcijaństwa, tak?
dlaczego jest Stary Testament. No właśnie, gdyby nie istniał Stary Testament, to nie zrozumielibyśmy Nowego Testamentu. Wrócę, dlaczego Pan obraża słuchacza? Rozmowa polega na wymianie zdań, a nie emocji. Tak, to bardzo bym prosił, żeby dawać lajki, a nie negatywy na przykład. Też, bo to są też jakieś emocje, wymiana zdań merytoryczna. Ja nikogo nie obrażam. Tylko jeżeli, drogi Przemku, przelecisz i zobaczysz cytaty w postaci, ja przez godzinę mówię przykładowo na temat merytoryczności, mówię na temat czegoś i słyszysz argument w postaci na przykład, a ja i tak uważam, że tak jest, tak? No dobra, uważaj, nie ma sprawy, tylko dalej mówię o merytoryczne, to co ty sam zaznaczasz, tak, ale to kogo nazywam durniem? Ja mówię, że tłumaczę jak krowie na rowie. Jak sobie jeszcze weźmiesz, przesłuchasz Przemku raz, prawda? Jak sobie jeszcze przesłuchasz raz to zaznacz mi w komentarzu, kogo konkretnie i w jakim kontekście nazwałem durniem. Czy durniem nazwałem osobę, która postawiła to pytanie, czy mówię, że istnieją durnie? To słuchaj ze zrozumieniem, drogi kolego. Nie zmienia to postaci rzeczy. No to jeżeli się uraziłeś, to ja już kończę, także nie ma problemu. Istnieje durnota, tak samo istnieje durnota i nie z każdym tak naprawdę należy się obchodzić jak z jajkiem, bo się nagle weźmie, obrazi. Jak ktoś durnoty gada, to jest durniem z natury rzeczy. Tak to jest. Co tu powiedzieć? Dobra, tyle jeśli chodzi o kwestię reinkarnacji. Mówię, jak są merytoryczne argumenty, chętny jestem, wstawiajcie w komentarze, bez najmniejszego problemu. Nie ma problemu. Miłego życzę, dzięki za wspólnie spędzony czas. Trzymajcie się.